Aspekt to chyba największa zmora każdego ucznia języka polskiego jako obcego. I chyba każdego nauczyciela też, bo bardzo trudno jest wiedzieć, kiedy mówić o aspekcie. Ja na moich lekcjach zawsze miałam i wciąż mam ten problem, że nie wiem, kiedy zaczynać mówić o tym, że tak naprawdę mamy dwie wersje czasowników. Nie wiem, czy poprawiać aspekt na początku, czy go nie poprawiać, czy używać słów w aspekcie, którego uczeń jeszcze nie zna. To wszystko były moje dylematy i wiem, że Wy jako uczniowie też macie ich sporo, kiedy się tego uczycie. W podręcznikach do języka polskiego jako obcego ten aspekt zwykle jest wprowadzany już na poziomie A1, ale dopiero przy czasie przeszłym, bo wtedy faktycznie ten aspekt może najłatwiej jest wyjaśnić na początku. Jeśli ogląda mnie jakiś nauczyciel języka polskiego jako obcego, dajcie mi znać w komentarzach, kiedy Wy wprowadzacie na lekcji aspekty. Jestem bardzo ciekawa. O tym, kiedy używać danego aspektu, jak go używać, opowiem Wam za chwilę. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to mam też podcasty dla osób, które uczą się polskiego, więc wstawiam Ci tutaj link do całej playlisty moich podcastów na YouTubie. Transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku, jak również do wszystkich innych filmików i podcastów znajdziesz na moim Patreonie, ale znajdziesz tam o wiele więcej materiałów do nauki języka polskiego, bo poza transkrypcjami i ćwiczeniami są tam też dodatkowe podcasty, są nawet spotkania grupowe 2 razy w miesiącu, mamy też spotkania indywidualne, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest tak naprawdę wszystko, czego potrzeba do nauki języka polskiego. A jeśli dopiero zaczynasz uczyć się polskiego, to teraz nawet stworzyłam kurs dla osób, które zaczynają uczyć się polskiego. Kurs opiera się na moich wolnych podcastach po polsku, jest wyjaśniona cała gramatyka, jest dużo ćwiczeń na słownictwo i cały czas jest kontakt ze mną, więc tak samo jest wszystko, czego potrzeba do nauki polskiego. Linki jak zawsze wstawiam tutaj na dole pod filmikiem. Okej, to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym dzisiejszym wstępie. Możemy zaczynać nasz filmik o aspekcie. Zacznijmy od generalnej idei, czyli od teorii. Co to są właściwie aspekty? Co to znaczy, że jeden czasownik ma aspekt dokonany, a drugi niedokonany? Bo tak, mamy dwa takie aspekty, dokonany i niedokonany. Jeśli czasownik jest niedokonany, to znaczy, że ta czynność się nie zakończyła, jest niedokonana. Po polsku dokonać czegoś to tak jak coś zrobić, więc ten czasownik nie został zakończony, on cały czas jest w procesie. Ta akcja trwa. Natomiast jeśli czasownik jest dokonany, no to tak jak sama nazwa wskazuje, ta akcja została skończona. Ta akcja jest już zrobiona, bo dokonać, pamiętasz, to znaczy zrobić. Więc co będą określać czasowniki niedokonane? Tak jak powiedziałam wcześniej, kiedy używamy czasownika niedokonanego, chcemy określić jakąś czynność, jakąś akcję, która cały czas trwa, nie została skończona. Na przykład czytałem tę książkę przez całe wakacje. Czytałem. To jest akcja, która trwała w trakcie wakacji. Nie mam pojęcia, czy ta książka została faktycznie przeczytana. Czy osoba, która mówi przeczytała, skończyła tę książkę, czy nie. Czasem, kiedy używamy czasownika niedokonanego, to robimy to po to, żeby pokazać, że jest to tło dla tego czasownika dokonanego, czyli dla prawdziwej akcji. Oglądałam serial, kiedy zadzwoniłeś. Często też, kiedy mamy więcej czynności i mamy czynności, akcje, które dzieją się w tym samym czasie, używamy czasownika niedokonanego. Chodziliśmy po górach i podziwialiśmy widoki. Oczywiście też czynności regularne, takie, które się powtarzają lub powtarzały kiedyś. Na przykład, kiedy byłam mała, zawsze latem jeździłam nad morze. To są, powiedzmy, te główne, te najważniejsze sytuacje, kiedy używamy czasowników niedokonanych. Natomiast czasowników dokonanych będziemy używać, tak jak powiedziałam na początku, wtedy, kiedy akcja jest już skończona. Przeczytałam książkę w wakacje. Albo przeczytałam 10 książek w wakacje. Czyli skończyłam aż 10 książek.
Często są to też jakieś punktowe, jednorazowe akcje, które trwają tylko przez chwilę. Na przykład: o, zobacz, krzyknął. Krzyknął, nie krzyczał, nie czasownik niedokonany, bo trwa to tylko przez chwilę. Krzyknął teraz, to trwało chwilę. Nie krzyczał przez długi czas. Czasowników dokonanych używamy też wtedy, kiedy czynność dzieje się jeden raz. Nie ma tutaj tej regularności, tej powtarzalności, która jest przy czasownikach niedokonanych. Na przykład: wyszłam się przewietrzyć, bo nie mogłam już siedzieć za biurkiem. Wyszłam, teraz wyszłam. To było jednorazowe. Nie robię tego codziennie w pracy. Zrobiłam to tylko dzisiaj. O ile czasowniki niedokonane wyrażają jakiś stan, więc coś, co się dzieje, na przykład spałam aż 8 godzin, to czasowników dokonanych będziemy używać wtedy, kiedy zaczynamy jakiś stan i go kończymy. Na przykład: zasnęłam wczoraj o 22, spałam 8 godzin i obudziłam się o 6. To te główne sytuacje, w których będziemy używać czasowników dokonanych. W jakich czasach występują czasowniki dokonane i niedokonane? Te czasowniki dokonane i niedokonane mogą występować w czasie przeszłym i w czasie przyszłym. W czasie teraźniejszym mamy tylko czasowniki niedokonane, więc tutaj nie ma problemu, kiedy mówicie o tym, co dzieje się teraz, używacie tylko czasownika niedokonanego, tylko czasowników niedokonanych. Teraz jem obiad, teraz nagrywam filmik, teraz uczę się polskiego, bo kiedy mówię nagram filmik, to znaczy, że zrobię to w przyszłości. Na przykład jutro, za godzinę, dziś wieczorem, nie wiadomo. Kiedy mówię zjem obiad, to znaczy, że zrobię to w przyszłości. Może to będzie za 2 godziny, może za 30 minut. Kiedy mówię, że nauczę się polskiego, to mówię, że to jakiś mój plan na przyszłość, ale jeszcze nie robię tego teraz. Większość czasowników po polsku ma więc swoją parę aspektową. To znaczy, że większość czasowników występuje podwójnie, czyli mamy jeden czasownik i drugi, który znaczy teoretycznie to samo, ale wyraża inny aspekt. Na przykład mówić i powiedzieć, czytać i przeczytać, oglądać, obejrzeć. Pary aspektowe tworzymy w bardzo różny sposób. Możemy tworzyć je dodając prefiksy, czyli taką małą cząsteczkę, małą sylabę albo małą jedną literkę z przodu tego słowa, tego czasownika. Tak jak właśnie czytać, przeczytać, śpiewać, zaśpiewać, robić, zrobić, pić, wypić, jechać, pojechać, uczyć się, nauczyć się, wierzyć, uwierzyć. Nie znaczy to jednak, że za każdym razem, kiedy zobaczycie po polsku czasownik, który zaczyna się od właśnie tego przedrostka, to jest to czasownik dokonany od innego czasownika. Na przykład jeśli zobaczycie czasownik zarabiać, to nie znaczy, że jest to czasownik dokonany od jakiegoś czasownika rabiać. Nie. Niestety nie. Nie ma słowa rabiać po polsku, tak na marginesie. Wtedy mamy inną parę aspektową, na przykład zarabiać i zarobić. Więc nie kierujcie się tym, że kiedy zobaczycie prefiks, to na pewno od tego możecie zrobić czasownik niedokonany. Czasem to nie jest prefiks, tylko po prostu słowo. No i właśnie, tak jak zarabiać i zarobić. Czasem to są końcówki. Zmieniamy końcówki. Na przykład mamy ać w czasowniku niedokonanym i idź w czasowniku dokonanym. Albo na przykład ować i idź. Kupować, kupić. Albo awać i anąć, jak stawać i stanąć. Wybierać i wybrać. Zamykać i zamknąć. Czasem to jest w ogóle zupełnie inne słowo. Tak jak powiedziałam na początku, mówić, powiedzieć. Obejrzeć, oglądać. Brać, wziąć. A mamy też takie czasowniki, które występują tylko w aspekcie niedokonanym. Na przykład pracować albo móc. To jest bardzo dobry przykład dla osób rosyjskojęzycznych. Pamiętajcie, że w polskim mamy tylko jeden aspekt czasownika móc. Mówimy tylko ja mogę, ty możesz
i nie ma innej możliwości, innej formy. Wyjątkowe przy tym też są czasowniki ruchu, bo tam bardzo często występują 3 formy, a nie 2. Tak, wiem, uprościłam Wam jeszcze bardziej zadanie. Często mamy tam takie 2 czasowniki niedokonane, gdzie jeden jest trochę bardziej niedokonany niż drugi i czasownik dokonany. Na przykład mamy chodzić, iść i pójść. Pójść to oczywiście czasownik dokonany, chodzić to czasownik niedokonany, no ale mamy też iść. Teoretycznie też jest to czasownik niedokonany i będziemy go używać w teraźniejszości, będziemy używać go w takiej najbliższej przyszłości, ale już kiedy to będzie regularność, to będziemy mówić chodziłam, chodziłem albo chodzę codziennie na spacer. Ale teraz idę na spacer, a pójdę na spacer, kiedy będę zdrowa, bo teraz jestem chora i nie mam siły na spacer. Więc kiedyś, ale nie wiem jeszcze kiedy. Tak samo będzie przy innych czasownikach ruchu, tak jak jeździć, jechać, pojechać, latać, lecieć, polecieć, pływać, płynąć i popłynąć. Wiem, że często jest tak, że w teorii wydaje się to jasne i w miarę takie oczywiste, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy przychodzi do praktyki, to zdajemy sobie sprawę, że nie mamy pojęcia, jakiego aspektu tutaj użyć. Spokojnie, nie stresujcie się aspektem. Żeby Wam to uświadomić, to powiem Wam, że kiedy przygotowuję czasem ćwiczenie na aspekt, to muszę naprawdę nagłowić się nad dobrym ćwiczeniem, żeby ten aspekt było widać i żeby nie było drugiej możliwości. Bardzo często jest tak, że możemy użyć aspektu dokonanego albo niedokonanego w jednym zdaniu, to po prostu zależy od tego, co chcemy powiedzieć, co chcemy przekazać. Więc często jeśli użyjecie jednego aspektu, to nie będzie to błędem. Będzie to po prostu znaczyć jedną rzecz, a nie drugą, więc to tylko kwestia tego, co chcieliście powiedzieć. Spójrzmy na różne przykłady, w których używam czasowników zarówno dokonanych, jak i niedokonanych w tym samym zdaniu. Oczywiście będą one w czasie przeszłym albo przyszłym. Pamiętacie? W czasie teraźniejszym mamy tylko aspekt niedokonany. W zeszłym tygodniu pisałam pracę magisterską, ale wciąż jej nie napisałam. Więc pisałam to znaczy, że był tam proces w zeszłym tygodniu, coś się działo, ale ta praca magisterska wciąż nie jest jeszcze skończona. Jeśli powiecie napisałem pracę magisterską, to znaczy, że już ją skończyliście i jest oddana. Na wakacjach jedliśmy kanapki, ale raz zjedliśmy obiad w restauracji. Raz, tylko raz go zjedliśmy, więc tutaj użyjemy czasownika dokonanego, natomiast to, co działo się regularnie, pokazujemy w czasowniku niedokonanym. Kilka lat temu czytałam już tę powieść, ale nigdy jej nie przeczytałam. Może mi się nie podobała i nigdy nie skończyłam jej czytać? Nie wiadomo. Wiadomo, że zaczęłam ją czytać, że sięgnęłam po tę książkę i coś tam przeczytałam. Czy to była strona, czy stron 50, nie wiadomo. Wiadomo, że nigdy nie zamknęłam tej książki i nie skończyłam jej czytać. Może odstawiłam ją po prostu na półkę, ale do niej nie wróciłam. Oglądałam ten serial, ale chyba nie obejrzałam go do końca. To znaczy, chyba oglądałam pierwszy, drugi sezon, ale nie skończyłam tego serialu. Nigdy nie dowiedziałam się, co zdarzyło się na końcu. Natomiast w czasie przyszłym możecie powiedzieć na przykład: nie wiem jeszcze, jaki kierunek studiów wybiorę za kilka lat, kiedy już będę wybierać. To znaczy, kiedy już będę w tym procesie wybierania, to nie wiem jeszcze, co wybiorę. Nie wiem jeszcze, na co się zdecyduję. Za rok będę kupować mieszkanie i chyba już wiem, jakie kupię. Więc znowu, za rok będę w tym procesie kupowania, ale teraz już chyba wiem, czego potrzebuję i co chcę kupić i jaki chcę produkt finalny, jaki chcę rezultat tego kupowania. Bo czasownik dokonany pokazuje trochę rezultat. Kiedy tylko skończę 18 lat, będę zdawać egzamin na prawo jazdy i mam nadzieję, że zdam go za pierwszym razem. Będę zdawać, bo jest to proces zdawania, czyli wszystkie lekcje, egzaminy, wszystko co robicie przygotowując się do egzaminu, to zdawanie, będziecie zdawać, jest to cały proces, a kiedy mówicie już zdam za pierwszym razem, to znaczy, że już będziecie mieć to odhaczone, będziecie mieć już to prawo jazdy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie macie jeszcze pytania i problemy, jeśli chodzi o aspekt
Wiem, że teoria może wydawać się prosta, a praktyka trochę trudniejsza, ale tak jak mówię, nie martwcie się tym i nie stresujcie, bo czasem po prostu można wyrazić to jednym i drugim aspektem i to po prostu zależy od tego, co chcecie powiedzieć. Dajcie mi znać w komentarzach, czy aspekt to coś trudnego dla Was i napiszcie może jakieś zdanie z tym aspektem, który jest dla Was trudny, żeby trochę poćwiczyć. Mam nadzieję, że ten filmik choć trochę pomógł Wam w tych aspektach i w rozróżnianiu aspektu dokonanego od niedokonanego. Jeśli chcielibyście jakieś inne filmiki o gramatyce, to dajcie mi znać też w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. A ja bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten filmik i mam nadzieję dowiedzieliście się czegoś nowego z języka polskiego. Bardzo dziękuję też moim patronom, którzy wspierają ten kanał, ten projekt i że są tam na Patreonie. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście dostać ćwiczenia o aspekcie do tego filmiku, to wszystko jest na moim Patreonie. Tworzymy tam już naprawdę super fajną społeczność osób, które uczą się języka polskiego, więc jeśli chcesz do nas dołączyć, to zapraszamy. Będzie nam bardzo miło. Link jest w opisie filmiku. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i jeśli macie inne pomysły na inne filmiki o gramatyce, to dawajcie mi znać. A jeśli chcecie trochę pogłębić teraz Waszą wiedzę jeszcze o aspekcie, to o aspektach mówiłam też w filmiku o czasie przyszłym, więc jeśli chcecie sobie trochę poćwiczyć jeszcze czas przyszły i aspekty znowu, to odsyłam Was do tamtego filmiku i do innych moich filmików o gramatyce. Wstawię Wam całą playlistę do moich filmików o gramatyce, może jest jeszcze coś, co Was zainteresuje. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!